To miejsce nie powinno istnieć. Fiordy jak w Norwegii. Miasto zawieszone nad Mezopotamią. Świątynia starsza niż piramidy. I to wszystko 3 dni od Europy, a my prawie tu nie przyjechaliśmy. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. Od połowy maja podróżujemy w stronę Kaukazu, odkrywając po drodze mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. Bliski Wschód brzmi daleko, niespokojnie. A prawda jest taka, że od Europy dzielą go zaledwie 3 dni jazdy. 3 dni i jesteś tu, przy granicy z Iranem i Syrią. Na styku światów, który w naszej głowie był zawsze gdzieś daleko. W czerwcu patrzyliśmy na tę drogę i odpuściliśmy. Za dużo niewiadomych, za blisko granic. Ale w drodze powrotnej zrobiliśmy coś, na co wcześniej nie mieliśmy odwagi. I dopiero później okazało się, jak blisko byliśmy miejsca, gdzie wszystko potrafi się zmienić w jednej chwili. Mimo naszych wątpliwości pojechaliśmy na wschodnie krańce Turcji. Kierunek jezioro Van. Surowe, największe jezioro Turcji. Ale też największe sodowe jezioro na świecie. Jego wody to unikalny koktajl minerałów, głównie sodu, magnezu i wapnia. Ale to nie koniec osobliwości Van. Po drodze odwiedziliśmy unikalną rasę kotów z Van, z różnokolorowymi oczami. Jedno niebieskie, a drugie bursztynowe. W miejscowości Van kupujemy tradycyjny we wschodnich regionach Turcji chleb tandir ekemi. Wypiekany w glinianym piecu w kształcie beczki zwanym tandyrem. Piec rozgrzewa się nawet do 480 stopni Celsjusza. Bierze chlebek, kładzie na poduszkę i przykleja z poduszki. Historycznie piece te pełniły funkcję społeczną. We wsiach często budowano wspólne piece, przy których kobiety razem piekły chleb dla całych rodzin. Chleb z tandyra ma charakterystyczny, dymny aromat. Jest chrupiący z zewnątrz i miękki w środku. Postanawiamy spędzić noc na zachodnim brzegu jeziora, który wydał nam się najdzikszy. I bingo! Trafiamy na przepiękną trasę wzdłuż brzegów jeziora Van. Trasa wije się po klifach pomiędzy zatokami, nad jeziorem, które wygląda jak morze. Spotykamy tylko pasterzy ze stadami owiec i kóz. Dużo kóz i owiec. Czasem osiołka. Spędzamy noc nad samą taflą jeziora Van. Odbicia i światło poranku są magiczne. Minerały z jeziora Van osadzają się na kamieniach, tworząc bajkowe formacje. Ruszamy, postanawiamy zjeść śniadanie z widokiem na jeden z fiordów jeziora Van. Docieramy do naszej fiordowej zatoki. Szykujemy śniadanie.
Turcji Wschodniej, przy granicy z Iranem. Norwegii Tureckiej. Norwegii tureckiej. W fiordach. I tam widzicie takie dwie wyspy. I ta na tej większej, ciągle malutkiej, jest słynny klasztor, święte miejsce dla Ormian. I tam podobno się zaczęło królestwo Oratów. Początek Armenii. Widok boski, także dla tych, co mają więcej czasu, polecamy wschodnią Turcję. Górą, jakieś 100 km czy mniej, jest Iran. Przejeżdżaliśmy wzdłuż muru, chwali mur ciągnący się kilometrami, Tak. oddzielający Turcję od Iranu. Tak się tyle mówi o morze między Ameryką a Meksykiem, a tutaj jest między Bądź Turcją, między Polską a Białorusią. między Polską i Białorusią, a to jest między Turcją a Iranem. Taki normalny, porządny, betonowy, wysoki mur. I właśnie zastanawiamy się, bo to jest największe jezioro w Turcji, ale zastanawiamy się, jak one w ogóle na świecie, bo jest tak gigantyczne, przyjechaliśmy, nie wiem, 150 km. My mniej, ale my około 70, ale jeden bok jeziora ma około 150 km. To po prostu jest nie sposób przejechać naokoło to jezioro. I są takie piękne zatoczki i fiordy, ale trzeba wyjechać z miejscowości i pojechać w dziką stronę. Dzisiaj jest spokojny, a wczoraj to były takie fale przy tym wietrze jak morze. Jak można. Normalnie waliło w skały, w brzeg. I dlatego tu nie spaliśmy, tylko spaliśmy tam przy tych drzewkach, o tam na dole, schowani. Bo tu baliśmy się, nas zwije do jeziora. Do jeziora nas nie zwiało, ale przyszła pora na kąpiel. To uczucie kąpieli w jeziorze Van jest trudne do opisania. Trochę jak morze, trochę jak spa. Deepest slopes of the valley I'm in, to the ocean. Woda w dotyku wydaje się oleista i gęsta. Ze względu na unikalny skład chemiczny wody, w jeziorze Van jest w stanie żyć tylko jeden gatunek ryby – perłowy cefal. A woda dzięki bardzo wysokiemu zasoleniu nawet w srogich zimach nie zamarza. Po jeziorze Van pojechaliśmy zobaczyć zachwycającą perłę wschodu. Miasto Mardin, jedno z najstarszych, nieprzerwanie zamieszkałych miast na świecie, ponad 4000 lat. Wykute w żółtym wapieniu, który latem chroni od żaru, a zimą oddaje ciepło. Zbudowane kaskadowo na zboczach, Mardin był kluczowym przystankiem na jedwabnym szlaku. Każda epoka od 1000 lat dokładała tu swoją warstwę. Wchodzimy w labirynt Abar. Unikalne urbanistyczne rozwiązanie w Mardinie. Przejścia prowadzone są pod arkadami oraz tunelami pod domami. Cel ich powstania w ciągu wieków był jeden. Żaden budynek nie może rzucać cienia na dom sąsiada i zasłaniać widoku. A widok był i jest nie byle jaki. Rozpościera się przed nami Mezopotamia. Bezkresna równina pomiędzy dwoma rzekami, Eufratem i Tygrysem. Kolebka cywilizacji. Tu powstały pierwsze miasta, pierwsze pismo, pierwsze kodeksy prawa. Tu człowiek po raz pierwszy posadził ziarno, użył koła i nazwał gwiazdozbiory. Na tej żyznej, nieskończonej równinie zaczęła się historia świata.
Tu przycinały się drogi imperiów. Asyryjczycy, Persowie, Rzymianie, Bizancjum, Osmanowie. Wszyscy tu byli, a miasto wciąż stoi. Jakby historia nie umiała go zdmuchnąć. I właśnie tutaj powstała Mardesa Sułtana Isy. Coś więcej niż szkoła. Miejsce, gdzie przez wieki próbowano nadać sens światu. Zinciriye po turecku znaczy łańcuch. Legenda mówi, że pomiędzy tymi kopułami wisiało potężne ogniwo. Taki średniowieczny wykrywacz kłamstw. Jak skłamałeś stojąc pod nim, to łańcuch zaczynał drżeć. Mardin to miasto opowieść. O czasie, o przemijaniu, o tym, że wszystko, nawet największe imperia, przychodzi i odchodzi. Kolejny dzień zaczynamy od słynnego śniadania w Mardin. Kron świeżo przygotowanych przystawek, humus, świeże ziołowe pasty, sery, przepyszna gorąca herbata, która świetnie spisuje się na tutejsze upały. Proste, smaczne i efektowne. Tak mi się spodobało, że postanowiłam zabrać inspiracji do domu. Po śniadaniu ruszamy do małe zakupy do Refkali Karsi. Ale najpierw trzeba to miejsce odnaleźć w labiryncie uliczek Mardinu. Moje lusterko po 4 miesiącach. Takiego lusterka nie ma na wyposażeniu naszej Toyotki, nie licząc lusterek samochodowych. Trochę błądzimy w tym kamiennym labiryncie. W końcu znaleźliśmy klucz. Trzeba kierować się na wielki meczet. Tutaj odnajdujemy Refkali Karsi, stary bazar z kamiennymi arkadami. Nie mam tego pojęcia, co to jest, ale czuję wspaniałość. Zapach przypraw uderza od razu. Wszystko intensywniejsze niż gdziekolwiek indziej. Upał w mieście się wzmaga, słońce grzeje niemiłosiernie. A ja ciągle nie mam miseczek do śniadania a la Mardin. A Tomek chce już chować się do cienia. Udało się. Znaleźliśmy właściwy sklepik. Kupuję 4 miedziane talerzyki, ręcznie zdobione. Idealne na śniadanie a la Mardin. Miało być tylko rzucę okiem, ale nie mogę się oprzeć i u sąsiada kupuję lokalne bydła z pistacją i różą. Proste, naturalne, robione tutaj od pokoleń. Pora zakończyć zakupy. W samym sercu labiryntu wąskich uliczek góruje on, wielki meczet. Symbol Mardinu. Jego najbardziej rozpoznawalny element to minaret, który od XII wieku góruje nad Mezopotamią. To prawdziwa kronika wykuta w kamieniu. Zdobią go misterne inskrypcje i detale, które przetrwały wieki najazdów. Choć dziś jest to świątynia muzułmańska, legenda głosi, że niegdyś stał tu chrześcijański kościół. Co tylko podkreśla niezwykłą, wielokulturową duszę Mardinu, gdzie od wieków różne wyzwania żyją obok siebie w pełnej harmonii. Odwiedzamy starochrześcijański kościół Mors Muni. Opiekun tego miejsca, niesamowicie ciepły człowiek, odprowadza nas po nim. Suriye, black. Taki Suriye. Próbuje nam opowiedzieć historię Mardin i swojego kościoła, jednego z najstarszych starochrześcijańskich kościołów. Pokazuje nam grobowce pierwszych chrześcijan, kamienne płyty z inskrypcjami w języku aramejskim, syriackim, języku, którym najprawdopodobniej posługiwał się sam Jezus. Pokazuje nam coś, czego się nie zapomina, relikwie, odcięte przez Rzymian palce pierwszych chrześcijan.
Chyba tak. shall come to thee. O Israel. Dua okuyoruz. Cihan, vaftiz ediyoruz. To już Jan Chrzciciel. W pewnym momencie zaczyna śpiewać starochrześcijańsą pieśń. Ey kano de beşemayo of baro heblan hanan şbaq al hayabain Wyobraźcie sobie ten mistyczny głos niosący się po starożytnych murach. Czyste dreszcze. Klimat tak gęsty, że można go kroić nożem. Surowa wiara, która przetrwała wieki. W ciągu naszej 5-miesięcznej podróży ze wszystkich miast to właśnie Mardin zrobił na nas największe wrażenie. Tego się nie da opisać. To trzeba poczuć. Opuszczamy Mardin. Przed nami kolejne skarby wschodniej Turcji. Ale Mardin ze swoim tyglem kultur, bogactwem religii, języków, historii jest miejscem, do którego chcemy zapukać jeszcze w przyszłości. No i teraz offroading Mezopotamią. Offroad przez Mezopotamię. Brzmi dobrze, ale w praktyce po prostu jedziesz przez płaską jak patelnia równinę pomiędzy żyznymi polami. Czasami miniesz stado owiec, czasem gdzieś przy granicy z Irakiem liczne tureckie posterunki. Ale nie po to tu się przyjeżdża. Tylko po to, co ukryte pomiędzy tym wszystkim. Historie, miejsca, które się nie zapomina. Bo nagle z tej płaskiej przestrzeni wyrasta coś zupełnie innego. Ponad 2100 metrów nad poziomem morza, ponad 2000 lat temu, jeden król postanowił zrobić coś szalonego. Zbudować swój grobowiec na szczycie góry i usiąść tam razem z bogami. Zeus, Apollo i on sam. Dziś jego kamienne głowy leżą porzucane na zboczu i trochę przypominają, jak kończą się takie ambicje. A potem trafiliśmy do miejsca, które rozwala wszystko, co wiesz o świecie. Logikach, chronologiach, historia. Gobekli Tepe, najstarsza świątynia na świecie, ma 12 000 lat. Jest starsza od piramid o 7 000 lat. Zawsze nas uczono najpierw rolnictwo, potem osady, a na końcu świątynię. Błąd! Tutaj gigantyczne 20-tonowe filary stanęły, zanim ktokolwiek posiał pierwsze ziarno. Na tych filarach wyryto zwierzęta, wilki, ptaki, skorpiony, lisy. Dla jednych duchy i zaświaty, dla innych ostrzeżenie przed tym, co niebezpieczne. A może pierwsza religia. Jak było naprawdę? Wciąż jest to badane. Jeśli te świątynie były tu przed rolnictwem, to znaczy, że najpierw była wiara, a dopiero potem cała reszta cywilizacji. Może to nie cywilizacja stworzyła wiarę, tylko wiara stworzyła cywilizację. Nagle ta podróż zaczyna znaczyć coś więcej dla nas. Bo to nie tylko miejsca. Pytania, które nie dają prostych odpowiedzi. Wschód Turcji miał być tylko drogą do domu. Okazał się miejscem, które zmieniło sposób, w jaki patrzymy na świat. Bo może ten świat wcale nie jest taki duży, jak nam się wydaje. Może miejsca, które wydawały się daleko, są o wiele bliżej. W przestrzeni, jak i w tym, co nas łączy.